No, także siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować i podłączyć taki uchwyt. Jest to uchwyt do telefonu z ładowarką indukcyjną, więc wymaga zasilania, więc trzeba coś tam pokombinować w tych kabelkach i zaraz Wam to pokażę. Ja już go sobie zamontowałem, ale podłączyłem go tak, no mniej więcej, trochę na wago i tak dalej, bo okazało się, że sporo trzeba rozebrać, żeby dostać się tutaj do tej części z zegarami. Także chodźmy i rozbierzmy tego kłada. Dobra, żeby dostać się do tej części, to powiem Wam od razu, że trzeba ściągnąć to, no w sumie to, to, tutaj i dopiero wtedy można to zdjąć. Także ja nie przedłużam, zabieram się do roboty i za chwilę Wam opowiem, co mniej więcej mam zamiar tutaj zrobić. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie, w tych CF-kach i tych innych podobnych, w siedzeniu jest w ogóle taki czujnik, który powoduje piszczenie w momencie, gdy podniesiecie tyłek z siedzenia, a kład jest odpalony. Ja od razu sobie zrobiłem tutaj taką szybką modyfikację w postaci odizolowania kawałków tych przewodów i skręcenia, aby tworzyły zworkę. Ach, no właśnie. Kolejną rzeczą, którą będzie trzeba zrobić, ja go przerzucę tutaj po prostu na wsteczne. No i z tej strony, tak, musimy sobie od razu ściągnąć tą osłonę od wlewu. Będzie nam po prostu dużo wygodniej, jak zaczniemy szarpać za te plastiki, a też trzeba zrobić to no trochę rozważnie. Tutaj na przykład mamy śrubkę, którą będziemy musieli odkręcić. No oczywiście z drugiej strony jest to samo. Ja biorę śrubokręt i bierzemy się za odkręcanie. Dobra, to jest jedna z tych śrubeczek, to już tutaj, co tam się dzieje u tych sąsiadów. Śrubeczki od razu odkręcamy. Dalej na pewno to musiałem zdjąć. Tutaj, ups. No właśnie, sobie tego LED bara wtedy zamontowałem i teraz co tutaj się dostaje, no to mam takie tutaj małe problemiki. O, dobra. Zrobimy to tak. I teraz, mam nadzieję, że teraz lepiej widać. Tutaj są dwie takie śruby. Ta jest niedokręcona, ta jest dokręcona. One właśnie trzymają część tej obudowy z tym wyświetlaczem. No i trzeba się teraz tam dostać. Oczywiście zacznę od tej strony. No, tutaj ogólnie są takie różne haczyki, jakieś zaczepy i tutaj też one są. No i zwyczajnie, zobaczcie, to normalnie lekko wchodzi. Tu jest taka gumowa po prostu, tak jakby uszczeleczka. Z tej strony gdzieś jest dokładnie to samo. Mam nadzieję, że tego nie połamie. Będzie mi smutno. Dokładnie taki sam patent. Też dokładnie nie pamiętam, bo tylko raz to ściągałem. Teraz musimy odkręcić właśnie tutaj nasz wlew. O, wachy jest. Trzeba będzie wyjeździć. I jakoś to było tutaj. Tak. Tutaj jeszcze. Dobra, wyszło. No i tutaj to samo. Trzeba jakoś to do góry. Bym zapomniał. Bo to z tym deklem jest przykręcone. Ja wtedy jakoś to wyciągnąłem, że nie musiałem tego odkręcać. Po prostu. Tak, bo tu jest ten zaczep. Dobra, no to może jednak trzeba było odkręcić, ale się wyjęło. No. No zobaczcie, to ma ochotę iść. To się uda. Widzicie, żeby podłączyć coś w miarę normalnie, to trzeba rozbierać kawałkami ten zabawny pojazd. Dobra. I jest. Zanim powiem Wam w ogóle o tym uchwycie, to jak już widzicie, pojawiły nam się 4 śruby. Tu, no i te wcześniej widzieliśmy. I po prostu trzeba odkręcić, żeby się dostać do takiej kieszeni, w której jest ta resztka po prostu tych kabli. Te śruby to są ogólnie dziesiąteczki, jeżeli chodzi o taką nasadkę.
udało się, także zaglądamy do środka, odpinamy, to jest wyłączone. Dobra, mniej więcej to widać, to co Wam chciałem pokazać. W tym miejscu jest taka duża kostka, która prowadzi do tego wyświetlacza, do tych naszych tutaj zegarów. No i ją wyjmujemy oczywiście odchylając tą szarą taką zapadkę. Jak ją odchylimy, to możemy cały ten element zdjąć. Odnośnie tego elementu ja już sobie zamówiłem taką wtyczkę, bo właśnie chcę zrobić przechwytywanie tych danych składa, więc chcę między innymi biegi i światła też przechwytywać, a te sygnały tutaj wychodzą, więc tak nawiasem mówiąc. No i co my tutaj widzimy? To jest taki dolot powietrza właśnie celem chłodzenia tego paska CVT w skrzyni, a nas interesuje to złącze. To nie mam pojęcia do czego jest, nie mierzyłem go, być może jest dokładnie tym samym złączem co to obok. Jest tutaj po prostu takie zewnętrzne wyjście 12 V po przekręceniu stacyjki. Ja do tego złącza tutaj fabrycznie miałem podłączone podgrzewanie manetek. Tu tego kciuka i tu jest taki śmieszny przycisk do tego, więc jak sobie zdjąłem to po prostu zobaczyłem, że kabelki od tego idą tam, no i w ten sposób wytypowałem, że to jest pewnie to złącze. Nawet tego zbytnio nie sprawdzałem miernikiem, chociaż odradzam niesprawdzanie, ale no ja tutaj miałem na tej wtyczce kolorki czerwony, czarny i się okazało dobrze, że czerwone to plus, czarne to minus. Ja tutaj się wgryzłem po prostu w te przewody, które szły do podgrzewania manetek. To jest właśnie ten cienki czarny i ten czerwony do tej takiej oprawki bezpiecznikowej. Więc dzisiaj zamysł jest taki, aby po prostu to ładnie tutaj połączyć, zamontować taką wtyczkę, którą widzieliśmy w poprzednim takim kładowym odcinku, bo ten przewód już tutaj z tym bezpiecznikiem topikowym idzie bezpośrednio do uchwytu. Tutaj możemy sobie ściągnąć ten telefon z tego uchwytu. No jak widzicie, tutaj jest ładowarka indukcyjna, która nawet całkiem przyjemnie działa. Poniżej jest jeszcze takie złącze USB-C. I tam włącznik. No generalnie tu nie ma żadnej filozofii z montażem, nawet nie będę tego odkręcał, bo raczej każdy z Was umie trzymać śrubokręt w ręku i po prostu to przykręcić, a skupimy się po prostu na zrobieniu tych wtyczek, żeby to było po ludzku i oczywiście jeździe testowej. Gdzieś tam się przejadę i zobaczymy, jak ten uchwyt się sprawuje w trasie. Ja tutaj mam jeszcze taką dodatkową wtyczkę, bo na pewno będę chciał coś tutaj z czasem podłączyć, więc rozpinam ten bajzel zrobiony na sztukę. No wiecie, no, na potrzeby testów użyłem Wago, ale no w tym przypadku Wago to nie jest dobry pomysł, bo może się dostać tutaj wilgoć, każda wtyczka jest w miarę tam trochę odporna na zachlapania, a no takie Wago, no to tak nie bardzo, będzie to po prostu śniedzieć niebawem. Uchwycik jak najbardziej działa spoko, chociaż mógł być metalowy, ale no wyglądał tylko na taki. Dobra, ja po prostu tutaj skręcę te dwa kabelki, no bo co za sztuka skręcić dwa kabelki. Bogdan, tu są 3 fazy. No to 3 kabelki, wielka mi różnica. Do tego, kto by się spodziewał, dokręcimy jeszcze kolejne dwa. Potrzeba po prostu termokurczki i to zalutować. I robi się to, czego się obawiałem przez cały dzień. Poczułem na dłoniach, że zaczyna padać. Ogólnie to właśnie też było przyczyną, dlaczego ten pozornie banalny film nie powstał wcześniej. Po prostu przez większość tygodnia, co wróciłem z roboty, bo tak, pracuję, jakby niektórzy nie wiedzieli. No i po prostu nie było jak tego nagrać. Dobra, odpalam lutownicę i lecimy. To jest w ogóle lutownica, którą dostałem od wartownika, właśnie Kajetana, Mateusza, Sokole Oko i Peleryny, który montuje mi od pewnego czasu filmy. Także dziękuję Wam jeszcze raz za ten prezencik, bo ta lutowniczka jest kurna zarąbista. Nie mam pojęcia, ile ona kosztuje. Tu jest lutownica OSS Team T12X Plus. I naprawdę bardzo fajna. W zestawie pamiętam, że były różnego rodzaju właśnie te groty, te całe w sumie moduły z grzałkami. I kurde, nagrzewa się w chwilę dosłownie. Nie odsunę tego do lotu, żeby mi tam coś nie wleciało. O kurna. Jak ładnie pije. Jedno mamy.
od razu nasunę ten termokurcz. O nie, to niech przystygnie, bo zobaczcie co zaczęło się dziać. Zaczął się po prostu już zaciskać, a to jeszcze nie jest dobry moment, aby to tak robiło. No dobra, bo to są dwa rodzaje przewodów, znaczy jeden chyba bardziej pomiedziowany, drugi nie wiem, podsynowany albo coś. Możecie napisać w komentarzu jaki to jest ten srebrny, ale dobra. Też złapało, co najważniejsze. No, teraz spróbuję tą termokurczkę nałożyć, no bo ona się już trochę tutaj ścisnęła, ale dobra. Jest to samo z tym drugim, chociaż nie ma. Jeszcze jest gorąca. Od razu przydałoby się znaleźć w necie, możecie mi też to nie wiem, gdzieś podesłać, jaka to jest wtyczka. Bo potrzebuję taką drugą kupić. Podejrzewam, że one raczej po prostu są zduplikowane, bo jak będę montował tutaj kolejne akcesoria, a znowu będę musiał to odkręcić, ale no cóż, jak ktoś lubi takie dziwne rzeczy robić, no to trzeba rozbierać te rzeczy i wtedy sobie podłączę, bo ten moduł na pewno z UBD będę chciał przenieść gdzieś tutaj do środka, aby móc replikować tą wtyczkę, dlatego wtedy mówiłem o zamówieniu tej wtyczki. Tutaj okazało się, że jak wpisałem sobie na necie właśnie ten model kłada, to wyskoczyły mi takie różne zegary, tylko że właśnie z inną wtyczką i powiem szczerze, zamówiłem tą inną, po czym jak parę dni później ściągałem to i zobaczyłem, że jest jednak inna wtyczka, to musiałem zamówić jeszcze raz i okazało się, że ta jest dużo droższa, więc zobaczymy, co po prostu z tego wyjdzie. Dobra, mam żółtą zapalniczkę, mam pomarańczowego kota, co tam, kiraskę. No tak, to masz zawsze, że się trochę, co? No tak, spanko, 14 godzin dziennie. No i teraz, żeby nic tutaj nie podpalić tylko. Dobra, myślę, że jakoś to ujdzie. Pewnie zawsze można było zrobić to lepiej, czyli użyć tych termokurczek z tym takim jakby klejem w środku, że one wtedy się tak zalewają. Też pamiętam, że zrobiłem swego czasu coś takiego, że po prostu włożyłem drobinki kleju na gorąco do środka, no i też efekt był podobny. O, dobra. I jest na kolejne modyfikacje gotowe złącze. A więc chwila prawdy. Wkładamy i mamy ładowanie bezprzewodowe. Szybkie ładowanie bezprzewodowe, moi drodzy. 50 minut do pełnego naładowania. W sumie 24% brakuje, ale najważniejsze, że się ładuje, więc ja muszę to poskładać, bo raczej w ten sposób jeździć na nim nie będę. Chociaż powiem szczerze, spodziewałem się, że będzie mniej wygodnie, ale jednak jest całkiem znośnie. O, a jakbyście się zastanawiali, o jakie w ogóle tutaj mocowanie, jaką ładowarkę, jaki uchwyt do telefonu chodzi, to jest dokładnie ten produkt. Produkt premium podobno. No, nie powiecie, że na zdjęciach wygląda plastikowo. No niestety taki jest. Jedynym metalowym elementem to są te metale tutaj. O, dokładnie. No właśnie. Samsung Galaxy S24 Ultra jest dosyć duży i praktycznie jest na styk. Jedynymi metalami to są te metale. To w ogóle jest podobno wodoodporne, przynajmniej wodoszczelne na swój sposób. I tym metalowym elementem jest po prostu sam uchwyt z tą taką kulką. To oczywiście można zrobić, że tu się tak, a jak telefon to dociśnie, to się robi tak. I oto cała filozofia, że po prostu ten telefon trzeba docisnąć. Oczywiście też można to tam jakoś tam lekko powyginać, w sensie powyginać jak się włoży to tutaj nasze urządzonko, piękne, multimedialne, złodziej czasu. O, tam się dociśnie, ja to wolę tak czasami tutaj temu pomóc, bo wiecie jak się jedzie, żeby po prostu tego telefonu nie zgubić. Najchętniej widziałbym tutaj taki monitorek i może taki się pojawi niebawem. Dobra, do roboty, bo nas noc zostanie. Tutaj podłączamy, cyk, cyk, cyk.
O. Tu się na nas napiszczało, ale tak ma być. Teraz ważna kwestia, to lepiej sobie jakoś tam naprostować, ale tak, żeby potem się nie szarpać z tym gwintem, bo już widzę, dlaczego to mi się tak średnio wkręcało, bo zobaczcie, że ten uchwyt, o, dobra, teraz jest trochę lepiej, teraz nie powinienem tak o ten plastik zapierać, bo po prostu dlatego też mi się to nie udawało wkręcić wcześniej. Teraz postaram się to trochę lepiej dokręcić, ale się tylko postaram, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Teraz ta część największa. Teraz tak, żeby nie poobijać wszystkich rzeczy. O, może od tej strony. Teraz trzeba zdjąć korek od wlewu naszego drożejącego paliwka. No, tam były te zatrzaski, więc od tej strony warto wlaść. O, widzicie, w dobre miejsce uderzyć i wszystko się samo składa. Takie fajne, plastikowe. Tutaj sytuacja wygląda podobnie, też jest ten zatrzask, tylko że skierowany od góry do dołu, a nie w bok. Ale szczerze, że jak i tak na te plastiki to całkiem spoko się to składa. Jeszcze tutaj trzeba tym zamkiem trafić, zanim to pozakręcam. A ja serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za komentarze i powiem szczerze, wyniki pod tym ostatnim filmem, no nie urbexowym, pokazały mi, że jednak chyba warto wrzucać po prostu te materiały tutaj. Wiem, trochę namieszałem, że najpierw ten projekt Piwnica, potem z pewnych przyczyn związanych z tamtą lokalizacją ta nazwa mocno mi nie pasowała i cała ta koncepcja. Zrobiłem po prostu Rafał. Myślałem, że to tam szybciej zadziała, ale niestety tamten kanał po prostu stracił monetyzację, a niestety z YouTube'kiem to jest tak, że nie tylko chodzi o pieniądze, ale jak zobaczyliście dokładnie ten sam materiał, tam miał 200 wyświetleń, więc nawet te 1600 osób z Was, które zdecydowało się na subskrypcję na tamtym kanale, nie zobaczyło tego filmu. Podejrzewam, że nawet nie zobaczyło powiadomienia. Mimo tego, że nawet spróbowałem włączyć opcję promocji, no to ten film pojawił się 50 innym osobom, a wyświetlenia samej miniatury, wyświetlenia samej miniatury tamtego filmu na tamtym kanale to było zaledwie 3-4 tysiące osób, więc do bardzo małej puli w ogóle ten film dotarł. Więc tym bardziej mało osób go zobaczyło, bo jeszcze musiało spośród innych filmów, które zobaczyło u siebie na ścianie, po prostu w niego kliknąć. Dlatego stwierdzam, że będę po prostu wrzucał na Go Urbex. O, takie fajne smyczki. Na Go Urbex te filmy też elektroniczne. Za tydzień widzimy się na Urbexie, więc nie martwcie się tym, że jest film niezwiązany z Urbexem. Jak najbardziej można subskrybować. Możecie też zajrzeć do innych filmów. A ja jadę się przejechać i zobaczycie zresztą to, bo to nie jest jeszcze koniec filmu. Sobie pojeżdżę, jak chcecie, możecie lecieć, jak chcecie, możecie zostać do końca. Dlatego od razu z góry dziękuję wszystkim wspierającym, których tutaj widzicie. Pamiętajcie, że też jest Patronite, jest też, wiadomo, to wspieranie na YouTubie, jest też Tipli, ale to bardziej na live'y i właśnie po to jest ta elektronika tam, aby zrobić kilka takich testowych transmisji na żywo. Nie przedłużam. Dziękuję Peleryna, tutaj, który montujesz te filmy. Dziękuję Wam wszystkim i do zobaczyska. Mam nadzieję, że nie uderzę w tą kamerę. O, udało się. Dobra, plan jest taki, aby udać się w tamtą stronę. To jest taka w ogóle fajna polanka i tak dalej. Więc myślę, że będzie to dobry pomysł.
Są to jakby nie patrzeć moje pierwsze kilometry.